Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj jedziemy na Uniwersytet w Dubrowniku na coroczną konferencję Central European Political Science Association. Jestem już w Dubrowniku, a dzisiejsza podróż była dosyć długa. Najpierw 2 godziny samochodem, potem lot, godzina autokarem i jeszcze pół godziny wspinania się do góry na uniwersytet. Teraz muszę jeszcze trochę popracować, później do spania, a jutro rano rozpoczyna się konferencja. Central European democracies under pressure. Russian Właśnie zakończył się panel plenarny 27. corocznej konferencji Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. To konferencja, która jest jednym z najważniejszych zgromadzeń naukowców zajmujących się naukami politycznymi w tej części Europy. W tym roku głównym tematem jest demokracja w czasie wojny. Za chwilę przerwa kawowa, potem cała konferencja przenosi się na Wydział Ekonomii w innej części miasta, a potem podczas lunchu, mam nadzieję, będę mógł zobaczyć troszeczkę uniwersytet i kampus. Dubrownik kojarzy się z wypoczynkiem, z historią, ale raczej nie z nauką. Ale jest tutaj uniwersytet. To uczelnia mała. Ma tylko 2000 studentów i około 150 naukowców. Nieco poniżej 30 kierunków studiów. Ale to uczelnia bardzo prężna. To uniwersytet, który wydaje się być dosyć młody. Został stworzony w obecnej formie w 2003 roku. Ale tradycje akademickie tutaj w Dubrowniku sięgają XVII wieku. W 1624 roku jezuici założyli tutaj Collegium Ragusinum, gdzie uczyli m.in. nawigacji morskiej i handlu. W latach 80. i 90. w czasach Jugosławii stworzono tutaj Politechnikę i Wyższą Szkołę Morską. Na początku nowego tysiąclecia przekształcono je w uniwersytet. Z uwagi na swoje położenie, uniwersytet w Dubrowniku jest niesamowicie popularnym miejscem organizowania konferencji naukowych. Ale paradoksalnie atrakcyjność samego Dubrownika rodzi określone kłopoty dla uczelni. To jest super miejsce, ale jednocześnie miejsce tak turystyczne, że bardzo drogie. Kampus Uniwersytetu w Dubrowniku to kilka budynków rozrzuconych po całym mieście, a miasto nie jest duże. Najbardziej imponującym budynkiem to nowoczesny kompleks akademików i sal konferencyjnych. Pozazdrościć mogłoby go wiele dużych, prężnych i bogatych uniwersytetów. Ale Uniwersytet w Dubrowniku to również szereg starych budynków, pięknie położonych zazwyczaj tuż nad wodą. Uniwersytet w Dubrowniku to taka uczelnia, gdzie można poczuć się bardzo przytulnie, gdzie wszędzie jest blisko, gdzie natura i kultura są dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Dubrownik, inaczej Raguza, perła Adriatyku i najpiękniejsze miasto Dalmacji, to Mekka turystów, skuszonych nie tylko słońcem, architekturą, ale także związkami ze współczesną kulturą. Tu przykładowo kręcono grę o tron. Dubrownik to miasto małe, liczy około 40 000 stałych mieszkańców, wciśnięte jest między góry i brzeg morza. Ale Dubrownik to prawie 1500 lat historii bizantyjskiej, weneckiej, słowiańskiej, węgierskiej, osmańskiej, austriackiej, jugosłowiańskiej. Dubrownik to piękna starówka, twierdza z potężnymi murami nad samą wodą. To miejsce, gdzie przelewają się tłumy turystów. To miejsce, które jest bardzo drogie obecnie, ale też miejsce o absolutnie unikalnym charakterze. Dubrownik to miejsce przyciągające setki tysięcy, miliony turystów. To destynacja turystyczna, ale tutaj toczy się też normalne życie. Contrary to your presentations, where you first worked on specific projects and then today you were presenting the Właśnie zakończyliśmy nasz panel poświęcony retoryce liczb, a więc temu, jak statystyki wykorzystywane są w walce politycznej i służą uzasadnianiu określonych postulatów politycznych. To była ostatnia część panelowa. W tej chwili będzie chwila przerwy, później keynote speech i to koniec konferencji. Wieczorem mam nadzieję jeszcze trochę odpocząć. Jutro rano czas wracać do domu. A Uniwersytet w Dubrowniku to niesamowita uczelnia. Na pewno warto ją odwiedzić. To bardzo nietypowa uczelnia. To taka uczelnia, gdzie świat wokół mówi: jesteś na wakacjach, ale jednocześnie w tym samym czasie na tym uniwersytecie bardzo intensywnie i efektywnie można pracować po to, żeby wieczorem troszeczkę tego wakacyjnego świata doświadczyć. Wielki brud, jest